Kłopot państwu taki. Witam, jeśli oglądasz ten film, zakładam, że świat Inferno jest dla Ciebie totalnie obcy i chciałbyś zapewnić sobie dobry start. Zacznę więc od omówienia klas postaci i ich słabych i silnych stron. Pierwszego na tapetę weźmy wojownika. Dzieli się on właśnie na wojownika, no i na obrońcę. Wojownik skupia się na zadawaniu wysokich obrażeń w krótkim czasie za pomocą ataków podstawowych. Obrońca natomiast, jak sama nazwa wskazuje, skupia swoje umiejętności na przeżywalności. Czarodziej zaklęć skupia się zarówno na obrażeniach, jak i na buffowaniu. Jego skille są bardziej single target. Buffy wpływają na odporność na obrażenia, odbicie obrażeń, szanse na cios krytyczny. Jego buffy są wzmacniane pomocą statystyki zwanej inteligencją. Kolejną ścieżką czarodzieja jest ścieżka żywiołu. W przeciwieństwie do czarodzieja zaklęć, ten skupia się na zadawaniu obrażeń obszarowych. Posiada dwa buffy, koncentrujące się głównie na szybkości poruszania się, jak i redukcji czasu odnowienia umiejętności oraz też jak i podnoszeniu obrażeń. Posiada też skill leczący. Na te buffy nie działa statystyka inteligencji i wartości są stałe. Zabójca dzieli się na zwiadowcę i walczącego wręcz. Zwiadowca skupia się na zadawaniu obrażeń pojedynczemu celowi za pomocą łuku, jak i zwiększa prędkość poruszania się i uników. Walczący wręcz specjalizuje się w walce z używaniem sztyletów. Jego obrażenia skupiają się wokół szybkich, śmiertelnych uderzeń, wzmocnionych poprzez umiejętność niewidzialności. No i ostatni półdemon dzieli się na fizycznego i magicznego. Ten pierwszy bazuje na zadawaniu obrażeń poprzez podstawowe bicie z miecza. Jest on mieszanką wojownika, łącząc jego siłę jak i przeżywalność kosztem mniejszej ilości skilli aktywnych. Półdemon magiczny w swym arsenale posiada osłonę, która zmniejsza doznawane obrażenia o 35%, jednak są one pobierane z naszej many, a gdy tej zabraknie, sama aura się wyłącza. Ogniste duchy zadają wysokie obrażenia losowym przeciwnikom. Klasa ta posiada 3 pociski i 1 skill obszarowy. Zaczynając przygodę z Inferno, zostajemy obdarowani czasowymi wzmocnieniami, ułatwiającymi nam pierwsze kroki. Są to m.in. 30 minut bonusu pozwalającego nam zadawać 15% więcej obrażeń potworom, 25% wzmocniony drop, jak i 2-tygodniowe wzmocnienie zwiększające nam wypadające złoto o 50%, 100% szans na to, że gold wpadnie nam od razu do ekwipunku, jak i kumulujące się 5% do zadawanych obrażeń. Po otworzeniu ekwipunku ukazują się nam autopoty na tydzień. Jedno kliknięcie odnawia nam na 3 godziny buffka, zarówno HP, jak i MP. 3 mikstury walki, dzięki której otrzymujemy dodatkowego boosta w postaci kumulującej się wartości 15% zadawanych obrażeń. 3 mikstur podnoszących nam szansę na drop o 25% przez godzinę. Łącznie są to 3 godziny. Tych 2 mikstur radzę nie używać od razu i zachować je na mid-game. Kolejną rzeczą jest mount na 3 dni. No i po 1000 mikstur zarówno leczących i uzupełniających manę. Są mi też i małe prowokacje, które powodują, że potwory lgną ku nam. Zaraz po rozpoczęciu rozgrywki polecam przy pomocy mounta wbić 2. poziom, po czym udać się do łowcy o charyzmatycznej nazwie Matsui. Zleci on nam zadanie polegające na eksterminacji 10 lisów bądź 5 wilków. Ponadto otrzymamy zlecenie na zamknięcie 3 szczelin 5. poziomu. Gdy klikniemy na klawiaturze M, odpali nam się mapa przybliżoną lokalizacją naszych celów. Możemy śmiało kliknąć na mapę, a nasza postać uda się w to miejsce. Nagrodę otrzymamy trochę expa, jak i złoto. Co do szczelin, zaznaczyć muszę, że po zamknięciu upuszczają materiały niezbędne dla późniejszego etapu gry, także zbieramy wszystko. Rifty są zaznaczone na naszej mapie jako większe pomarańczowe punkty. Po ukończonej misji warto zabrać od naszego łowcy Matsuiego kolejną misję. Podniesie ona nam poprzeczkę, ale i nagrody będą bardziej adekwatne. Gdy osiągniemy 5. poziom, otrzymujemy możliwość wyboru ścieżki naszej postaci. To, jaką ścieżkę wybierzemy, predefiniuje nasz styl gry. Na dzień dzisiejszy maksymalny do osiągnięcia poziom 60, a biorąc pod uwagę, że skill na master wbijamy po rozdaniu w niego 20 punktów, optymalne jest więc skupienie się na 3 wyborach skilli,
A dlaczego powiedziałem, że na dzień dzisiejszy? Bowiem na tygodniach ma wejść update podnoszący max poziom do 80. Pozwoli wymaksować nam 4 skille. Jednak nie martw się, jeśli oglądasz ten film i rozdałeś w każdy skill do poziomu 30. Reset skilli jest darmowy i bez żadnych przeszkód możesz ponownie rozdysponować swoje ciężko zarobione punkty umiejętności. A co jeśli przekroczyłeś ten próg, bo na czas nie widziałeś tego materiału? Kicha. Pozostaje ci jedynie zakupić książkę resetującą skille z ES-a bądź od innego gracza. Na poziomie 10 otrzymujemy od strażnika miasta misję naszego pierwszego dungeona. Nazywa się on The Ancient Crypt. Wejście do tego dungeona znajduje się tutaj w Goldgrave Randzie. Wystarczy kliknąć na mapę, a nasza postać już tam biegnie. Tutaj mamy wejście, klikamy. Nawet jeżeli nas zabiją, potwory tutaj, i tak się przedostaniemy dalej. Mamy do zabicia teraz wszystkie potwory, które znajdują się. Lepiej użyć prowokacji. Mając ekwipunek na 10 level plus 7 plus 6, jesteśmy tutaj w stanie śmiało, spokojnie przeżyć. Ja tym bardziej mam jeszcze użytą kamienną skórę, która zwiększa dodatkowo mojego defa. Moja przeżywalność jest tutaj w miarę na stabilnym poziomie. Powinienem też mieć jakieś bony, wyenchantowany ekwipunek, ale nie zrobię tego. A dlaczego? Na to pytanie odpowiem po dungeonie. Tutaj musimy zamknąć wszystkie szczeliny. Tą małą esencję tych liftów koniecznie trzeba zebrać. Będzie ona nam potrzebna później, już niedługo, za parę leveli. Dzięki niej jesteśmy w stanie zenchantować nasz ekwipunek. Bowiem tutaj przedmioty z bonusami nie wypadają, bonusy dodajemy sobie sami. Także każdy przedmiot, który podniesiemy, jest przedmiotem czystym, który my nadajemy mu wartość poprzez enchant. Teraz mamy komnatę z bossem. Który widać nie należy do najtrudniejszych. Teraz musimy znaleźć klucz, zabijając potwory. Jest i klucz. Teraz musimy go użyć. Teraz pozostaje nam tylko znaleźć jedną z poprawnych szczelin. Ogólnie proszę nie patrzeć na to, że jest na przykład czarny wilk nazwany dzik. Po prostu język polski jest w trakcie tłumaczenia. Póki co jest on przetłumaczony tylko i wyłącznie za pomocą sztucznej inteligencji, lecz jest zespół, który będzie odpowiedzialny za to, żeby produkt działał płynnie.
w naszej płynnej polskiej mowie. Właśnie trafiliśmy na prawidłowy rift. Teraz pozostaje nam zabić tylko bossa końcowego Wondora. No i drop. Drop w postaci plus 5 przedmiotów na 10 level. Zalecam pójść na niego parę razy, wydropić sobie przedmioty, tak jak ja ulepszyć o 1 plus, bądź o 2 plusy, jak kowal pozwoli. Ten ekwipunek jest dość takim konkretnym, który pozwoli nam levelować. Gdy osiągniemy level 23, polecam zenchantować cały set na ten level, bowiem jest to ostatni level, który zużywa mniejszą esencję. To ta esencja, która wypada z riftów, którą doradzałem wcześniej, żeby kolekcjonować. Teraz właśnie się nam ona przyda. Żeby dodać bonus do naszego ekwipunku, musimy znaleźć właśnie tego jegomościa, który jest enchanterem. Znajduje się on tutaj. Klikamy na niego. Pojawi się nam okienko zaklinanie. No i teraz, między innymi, poradziłbym zacząć od zbroi. Zżera nam to 15 małej esencji, 7000 kasy i 100% szansy jest na to. Szansa później maleje wraz z dodanym sukcesywnie bonusem. To jedziemy. Szukamy na start 1000 HP. No i nie zdobyliśmy. W takim momencie musimy powtórzyć zaklinanie. Powtórzenie zaklinania zabierze nam 5 małej esencji, ale będzie kosztowało 49 000. Zawsze jest 100% na to, że te bonusy się zmienią. Kradzież HP też jest bardzo ważna, ale tej wartości potrzebujemy co najmniej 3%, żeby była opłacalna. Tak jak i tutaj. Tylko że nam w tym momencie zależy najbardziej na życiu. Na 1000 HP. Jest. Mamy 1000 HP, ale też mamy kradzież, ale many. Nie jest najlepiej, nie jest najgorzej. Teraz proponuję, już mamy zbroję, żeby enchantować broń. Na broni, jako wojownik, potrzebujemy właśnie bita albo stręża. Ja jestem obrońcą, dla mnie istotny będzie bit. Jest. Jest witalność 12, inteligencja 12. Co prawda jako wojownikowi ta statystyka jest tam zbędna. Ale mamy witalność 12. 1 punkt witalności daje 80 punktów życia, co też jest dość pokaźną liczbą. Następną enchantujemy tarczę. Tutaj też chciałbym, żeby wpadł w coś do wita. Patrzcie, jak nam topnieje kasa. Jeszcze 12 siły. Zostawiamy. Siła, jeszcze uderzenie, ona niech zostanie. Kolej na rękawice. Tutaj też chcielibyśmy jakieś statystyki. Witalność 12, siła 4, stawiamy. W butach możemy dodać 1000 życia. Poszukamy tego. Nie mamy zbyt wiele kasy, zostawiamy tak jak jest. Tak mamy dość niezłego boosta. Chciałoby się dodać jeszcze tutaj. I rolniemy za to, co mamy, czyli 3 rolki. AP 500. Zostawiamy. Lepszy to niż nic. Jeśli stosowaliście się do mojej rady, by z riftów zbierać wszystko, powinniście mieć coś takiego jak Half Demon Knowledge Fragment oraz z tego levelu Artifact of Swift Boots. Artefakty dropią tylko i wyłącznie z riftów. Jest to coś na wzór biologa z Mythica. Knowledge Fragmenty po zebraniu 2 takich samych wymieniamy na księgę umiejętności. Żeby to zrobić, musimy dostać się do miasta na drogę. Znajduje się ono tutaj w tym rogu. Jedziemy. Bibliotekarz znajduje się tutaj. Rozmawiamy z nim. Tutaj mamy Warrior Skillbook,
Assassin, Aldemon. Teraz przeczytamy książkę. I mamy skill na 21. Zobaczcie u góry. Jest zrozumienie, poziom experience z 54 na 600. Teraz czas na to, żeby oddać artefakt. Musimy się udać tutaj w to miejsce do archeologa. Dajemy i mamy jeden z dwóch. Dodamy drugi, pali się cooldown 3 minuty czekania. Po tych 3 minutach odwiedzamy archeologa, oddajemy kompletnego questo. Otrzymaliśmy właśnie permę buffa 5% na szybkość poruszania się. Jeden ze sposobów na zarobek są codzienne misje. Otrzymujemy je tutaj, w tym miejscu, u Dodora Huntera. Potrzebujemy zabić 190 goblinów. Misje będą wykonywane na wyżynie Jero. No i otrzymaliśmy nagrodę. 62 500. Po osiągnięciu 25 levelu zmierzamy do martwej wyspy po to, by zdobyć nową broń, którą prawdopodobnie będziemy trzymać do endgame'u. Jesteśmy tutaj, żeby wydropić broń z średnimi na 30 poziom. Ulepszona na plus 10 będzie dość dobrym wyposażeniem, które poprowadzi nas może nawet śmiało do 60 poziomu. Teraz będę poszukiwał takich potworów jak czarny warg. Broń tę przed ulepszeniem trzeba pierw potężnie przebonować, tak by otrzymać średnie obrażenia co najmniej na wartości 30%. Aby dodać bonus potrzeba 5 odłamków kryształu doświadczenia, 25 magicznej esencji. Magiczna esencja wypada po zamknięciu szczelin z map takich jak Wyżyny Jero bądź Martwa Ziemia. By uzyskać odłamki kryształu doświadczenia, potrzebujemy taki przedmiot jak krystalizator doświadczenia. Gdy go użyjemy, pobierany od nas zostaje 500 000 doświadczenia i zamienia go w kryształ doświadczenia. Aby uzyskać jego odłamek, klikamy prawym przyciskiem myszki. Jeden kryształ doświadczenia to jest 10 odłamków kryształu doświadczenia. Kryształów też potrzebujemy, by wytworzyć miksturę potrzebną do zboostowania naszej postaci w późniejszym etapie gry na 30 poziomie. Na 30 poziomie radzę zostać i zbijać go za każdym razem krystalizatorem doświadczenia, ale opowiem o tym po ulepszeniu tego antycznego miecza. No i siadło 30%. Zostawiamy tak jak jest. Tą broń, którą przed chwilą zenchantowaliśmy, będzie najlepiej ulepszać za pomocą tego oto zwoju. Ten zwój wypada z każdego moba, o ile mamy 30 level. Do 30 poziomu wypada, jeżeli zdobędziemy 31. Ten zwój już nie będzie możliwy dla nas do zdobycia, tylko dzięki niemu możemy wznosić ekwipunek do levelu 30 bez obaw, że go stracimy. Dalszych materiałów nie mam, ale zobaczymy się, gdy będą wyfarmione. Witam po dłuższej przerwie. Jak widzicie, wzmocniłem sobie ekwipunek na plus 7. Nasz ekwipunek będzie wydzielał takie błyski. Te zielone błyski są dlatego, że jest on ulepszony na plus 7, na plus 8 bodajże są niebieskie, na plus 9 fioletowe, a na plus 10, tak jak i mieczyk moje cacko,
Ostatnim możliwym tipem, który chciałbym się z Wami podzielić, jest posiadanie bufka. Tego bufka można bardzo łatwo odpalić, ale pierw musimy go zrobić. Jest taki mały trik, jeżeli pogadamy z alchemikiem, weźmiemy stację rzemieślniczą, jest taka potka, liquid kryształ, mamy trochę expa, poprzepalamy go, jesteśmy w stanie wytworzyć 9 fiolek, sprawdzimy. Musimy kupić jeszcze dwie rzeczy. To Arcane Echo Orb żywiołaki i Arcane Echo Orb zaklęcia. Kupujemy po jednym. Są dość drogie, 349 000, ale warte swojej ceny. Możemy nawet kupić po dwa. Teraz czeka nas wizyta u dozorcy. Tutaj odpalamy account White Storage. Jest to magazyn wspólny dla naszego całego konta. Przerzucamy orby i podcast doświadczenia. No i teraz tworzę główki. Wiadomo, główkę tworzymy. Idziemy teraz do magazynu. Spółdzielne. Wypijemy 3 mikstury. Weź potek wrzucamy z powrotem. Wybieramy zaklęcie, wiemy ścieżkę sfery many. Ona wpływa na odporność na obrażenia. Bijemy 20 level. Odporność na obrażenia wynosi 4,79. Nie jest to pełny potencjał, bowiem musimy teraz dodać inteligencję. 17,9, a to już jest dość pokaźna liczba. Teraz wystarczy tylko nasz bufek zamknąć w jednym z orbów, który buf mamy przenieść. Sfera many. Został on tutaj przeniesiony, odporność 17. I orby wracają z powrotem do depozytu spółdzielnego. Idziemy tworzyć kolejnego buffa z drugiej strony. Takie potki wystarczą, żebyśmy wbili 20 level. Dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby wylevelować naszego bufka. Tutaj polecam żwawo. Daje bonus do szybkości ruchu i do redukcji czasu odnowienia. Wartość wynosi 23,2 szybkości ruchu. Teraz używamy Arcane Echo żywioły i wybieramy żwawość. Tu tak samo. Pakujemy bufy. Jedyne co nam pozostaje, to teraz przelogować się tylko na główną postać, gdzie będziemy używali tych buffów. I teraz te buffki możemy odpalać tutaj w tym miejscu. Tyle. Jest jeszcze jedna porada, którą Wam udzielę, ale będzie to wymagało nagrania mojego Steama, bowiem możesz odpalić więcej postaci z jednego konta. Nie musisz zakładać wiele kont, wystarczy jedno konto i możesz korzystać z każdych postaci utworzonych na tym koncie.
Odpalamy Infernę, wszystkie myszki, właściwości, zainstalowane pliki, przeglądaj i odpalamy tutaj. Tych klientów możemy odpalić bardzo wiele. 3, 4, 5, 6, ile nasz komputer wytrzyma. Na sam koniec podaję, skąd można wydropić broń na 30 level. Jest to po języku angielskim, ze względu na to, że sporo jeszcze jest przetłumaczone. Dziękuję wszystkim za obejrzenie całego filmu. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, dziękuję, po prostu dziękuję i życzę owocnych sukcesów.